Umiłowany ludu mój lud żyje z bijącym sercem wewnątrz mego krzyża chwały i majestatu. Każdy z moich dzieci stanowi część mego krzyża miłości. Każde z moich dzieci, które wysila się dla nawrócenia, porusza moje miłosierdzie. Mój lud trwa mocno we mnie, żyjąc we mnie, zagłębiając się we mnie i w świętości. Ludu mój, wołam was bez przerwy i również bez przerwy okazujecie mi nieposłuszeństwo i wciąż mnie znieważacie. Pogardzacie mym słowem, nie znając mnie. Jesteście duchowymi ślepcami, którzy nie chcą patrzeć nowymi oczami, zapominając, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Moje dzieci obrały błędną drogę, postanawiając wejść tam, przed czym was ostrzegałem, abyście się nie zatracali, aż zaczęły kochać bardziej to, co światowe i gardzą naszą Przenajświętszą Trójcą i moją Najświętszą Matką. Ludu mój, nie znajdziecie większej orędowniczki niż moja matka. Do swojego łona przyjęła życie i przeciwko mej matce szatan nie osiągnie triumfu. Zapomnieliście, że szatan istnieje i że szatan podnosi się przeciwko człowiekowi, aby go zwieść i zaprowadzić w ogień wieczny. W tym obecnym już jest niezbędne, aby mój lud zjednoczył się z moją Najświętszą Matką, z jej świętością, z jej czystością, z jej pokorą. Pokorą, która zaprowadziła ją do bycia uwielbioną w niebie. Ta, która nic nie miała, posiadła wszystko. Moja niepokalana matka została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Dlatego szatan wypowiedział zaciekłą wojnę przeciwko mej matce i przeciwko każdemu z was, jej dzieci. Szatan walczy bez przerwy, zwiększając ataki w tym decydującym momencie. Zapomnieliście, że piekielny smok porusza swą moc, powodując wojny, zamieszanie, niezgodę, podziały, apostazję wewnątrz mego Kościoła. Znaki nie każą na siebie czekać, a wy nie poświęcacie im uwagi. Przechodzą daleko od rzeczywistości tego pokolenia, popychanego przez złego do sporów we wszystkich porządkach życia, utrzymując świat wzburzonym przez intrygi, prześladowania, głód, niepewność. Nie znajdujecie pokoju i nie znajdziecie go, jeśli nie zbliżycie się do mnie. Jeśli się nie nawrócicie, zło będzie dalej rozprzestrzeniać zarazy duchowe i zarazy powracające z przeszłości na ludzkość, częściowo przerażoną, częściowo niedowierzającą co do tej obecnej zarazy. Ludu mój, nie tylko kataklizmy na was nadchodzą, lecz również chwalebne dary mej matki, aby was wspomóc, abyście przyjęli z miłością modlitwę Różańca Świętego, odmawiając go i wprowadzając go w czyn w każdym działaniu i czynności życia. Jeśli utrzymujecie się na równoważni i nie jesteście rozsądni, zło przechyla równoważnię ku sobie, a wy idziecie dalej, nie widząc bólu, ku któremu się kierujecie. Mój lud nie widzi niezgody, która dzieli mych pasterzy i mój lud, dlatego w tej chwili mój Kościół jest zdezorientowany. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Ziemia trzęsie się mocno i z wielkim hałasem. Módlcie się za Stany Zjednoczone,
Meksyk, Puerto Rico, Amerykę Środkową, szczególnie za Gwatemalę. Módlcie się, dzieci moje. Wulkany aktywują uskoki tektoniczne. Wulkany uśpione budzą się. Módlcie się. Dzieci moje, módlcie się. Wy bądźcie siłą dla mego Kościoła. Módlcie się, dzieci moje. Nie lękajcie się. Moja Matka wam towarzyszy. Nie jesteście sami. Nie lękajcie się, dzieci. Ja jestem waszym Bogiem. Nie porzucam was. Utrzymujcie swą wiarę we mnie. Błogosławię was, wasz Jezus. Komentarz. Już od początku istnienia świata Bóg pysznemu szatanowi przeciwstawił pokorną Maryję i jej potomstwo, które ostatecznie odniesie nad nim druzgocące zwycięstwo. Ludzie również w Kościele tak często odrzucają to, co Bóg do nich mówi. My nie bądźmy takimi. Choć siły zła działają wśród ludzi, pobudzając jednych przeciwko drugim, a nawet wzbudzając przeciwko człowiekowi żywioły i choroby, to jednak nie mamy się czego bać, o ile jesteśmy ściśle związani z Maryją, którą sam Jezus daje nam na matkę i dziś ponownie nam ją wskazuje, szczególnie podkreślając jej cnotę pokory, w której mamy ją naśladować. Bez niej nie będziemy mieli prawdziwego pokoju, który wynika ze ścisłej więzi z Jezusem, do którego najlepszą drogą jest ona. Trzymajmy się mocno Różańca Świętego, który jest jakby pępowiną łączącą nas z życiodajnym łonem naszej Matki, w którym sam Bóg, ten, który jest samym życiem, raczył złożyć samego siebie. Jakże wielki to skarb. Nawracajmy się, przyjmujmy Boga w Jego słowie i ciele, pragnąc Go dużo bardziej niż pokarmu dla ciała. Módlmy się wiele i intensywnie, wprowadzając naszą modlitwę w czyn, aby nie była jedynie na naszych ustach, ale i w sercu oraz w życiu. Tak trwajmy w Jezusie, w Jego krzyżu, który teraz jest dla nas bolesny i trudny, ale już wkrótce stanie się krzyżem chwały i majestatu, a nawet już takim jest od strony nieba. Nawracajmy się każdego dnia i pociągajmy innych do nawrócenia, zanurzając siebie i cały świat w Bożym miłosierdziu i zagłębiając się coraz bardziej w świętości Boga.